projektujecie mechanizmy, projekty, tak to nazwijmy, grywalizacyjne, to one trwają, one są tak zaprojektowane, żeby trwały miesiąc, tak, rok, wiele lat. One są generalnie właśnie ważne, że zaprojektowane na jakiś czas. Ponieważ mówi się o fabule liniowej i nieliniowej. Są gry nieliniowe, ale jednak gra zazwyczaj kończy się kiedyś. Trochę odwołuje się do naszych wspólnych doświadczeń w jakichś grach. No, najprostsze, jak Tetris czy jakieś łamigłówki. No one kiedyś się muszą kończyć, chociaż wyczuwamy, że levele, kolejne pojęcie z gier, czyli poziomy trudności, coraz trudniej, to jest mechanizm, który też wciąga, angażuje. Mówi się o takim poziomie angażowania, że coraz trudniej i na końcu jest walka z bossem. Tak. Tak, mamy taki mega trudną W grę. Wolfensteinie na przykład. Tak, w wielu grach tych liniowych poziom coraz trudniej jest i w pewnym momencie jest tak trudno, że prawie nie do osiągnięcia. No jak wy robicie, implementujecie w waszych rozwiązaniach walkę z bossem? No właśnie, poziom trudności rośnie po prostu, natomiast my rzadko kiedy chcemy w grach rozwojowych, chyba w marketingu jest bardzo podobnie, żeby klient na końcu 100 razy spróbował i nie zrobił. No, ten twój gracz, co tam 500 razy próbował, on na Boga czegoś szukał, tak? Czyli akurat bossa jest ciężko zaimplementować tutaj, tak? Znaczy jest to możliwe, żeby miało się poczucie, że się całą wiedzę wykorzystuję, że wszystkie te rzeczy, które już zrobiłem, to mam do osiągnięcia. Mamy na przykład taką grę, która na końcu się kończyła w świecie realnym. One się przenikały, te światy. My w ogóle lubimy takie hybrydowe gry. Jak to robicie w ogóle? Że na przykład pierwsze misje są w świecie wirtualnym, jakaś fabuła czegoś, budowania, nie wiem, samochodów. Mieliśmy taką grę skierowaną do bardzo dużej grupy specjalistów od naprawy samochodów. I oni dużo grali wiedzowo w online'owym świecie, czyli w aplikacji mobilnej i na końcu to walka z bossem była naprawa prawdziwego samochodu. Oni rzeczywiście przyjeżdżali do jednego miejsca i tam realizowali prawdziwe zadania. Rozumiem, że to byli pracownicy jednego klienta po prostu. Akurat tak, to akurat I to było do zrobienia. employee brandingowy projekt, że osoby z tej stawki, tam 10 najlepszych osób z kilkuset, oni byli zaproszeni do tej walki z bossem prawdziwej. I ta gra, bo to pytanie było wprost o czas, Tak. ona trwała kilka miesięcy. I oni wiedzieli, że ta ostatnia misja będzie już w realu, tak? My się śmiejemy w Westhilu, że jesteśmy jedyną firmą z naszej branży doradczej, która weszła na giełdę, konkretnie giełdę papierów wartościowych. Bo tutaj mieliśmy bardzo krótki projekt dla GPW, pozdrawiamy też serdecznie naszego klienta, gdzie mieliśmy miesięczny projekt. Właśnie na 3 tygodnie. To był taki konkurs, gdzie nasz klient chciał zainspirować wiedzowo, a też ogólnie rozwojowo, tak żeby jakby w tym konkretnym roku rozdanie nagród tam jakichś świątecznych nie było tak po prostu rozdaniem, tylko było właśnie związane z jakimś konkursem takim grywalizacyjnym. I oni nas zaprosili do takiego stworzenia takiej, my to nazywamy jednak krótkiej grywalizacji, ona była tam 3-tygodniowa. I bardzo fajnie to wyszło, duże zaangażowanie, tam mocno ponad 70%. Jednocześnie mamy te fabuły, które na przykład co miesiąc jest nowa misja. Kolejne pojęcie ze świata gier, mówimy o levelach, czyli poziomie trudności, który rośnie, ale też mamy misję, czyli pewne etapy, które da się podzielić. Na przykład jest misja, jeden z naszych klientów, firma Grekos, no to mam tutaj firmę biura turystyczne, były misje, konkretne wyspy greckie, które były do nauczenia się tam wiedzy o nich i każda wyspa była jedną z misji. Tak? I to pracownicy, którzy sprzedają, Tak, a musieli jeździ się się nauczyć sprzedaży. po to, żeby móc dobrze sprzedawać. Tak? Dokładnie, żeby znali produkt, przychodzi klient, pyta o pewne rzeczy, no to ich tego uczyliśmy. A więc czas jest ważny, raczej trudno stworzyć grę, która się nigdy nie kończy. Tak? No, teoretycznie Endomondo jest taką aplikacją. Tak. Znasz, tak? Jak Endomondo grę. Aplikację do ćwiczeń fizycznych, ona się nigdy nie kończy. Ale daleko szukać, nie wiem, bieganie. Ja jestem maratończykiem, przebiegłem 7-8 maratonów już na 2 kontynentach i teraz moim celem jest korona maratonów. To też jest pewna forma grywalizacji, nie ma do niej aplikacji, ale Endomondo mnie w tym wspiera. Pokazuje mi, ile biegam, ile mam maratonów za sobą. No i korona maratonów ma swój bardzo konkretny cel, taka walka z bossem. To jest 5 maratonów w 5 polskich miastach w 2 lata. No ja jestem po trzeciej, mam teraz, trzymajcie kciuki, jak się ten podcast pojawi, to ja będę już w etapie przygotowania do maratonów Dębnie. I to też jest pewna forma grywalizacji. No, grywalizacja mocno się nam ze sportem kojarzy. Tak? Natomiast wiedzą ci niektórzy biegacze z Was, że to się nigdy nie kończy, bo można być potem ultramaratończykiem, potem można mieć maratony na Antarktydzie, tak? To się nie kończy, no, niedługo będzie w kosmosie gdzieś, tak?
ta się prawie nie kończy. No, Iron Man. Ironman, ta triathlon, mamy polskiego Guinnessa, czyli najdłuższe na maratony, 365 maratonów w roku. Ludzie lubią rywalizować, lubią sobie stawiać ambitne cele, czasami na granicy realności. Mhm. Dobra, kolejne moje pytanie. Przykłady, które wymieniłeś, dotyczą dużych projektów dla dużych firm, które zatrudniają dużo pracowników, bo wy robicie takie głównie pracownicze, prawda, projekty? Tak. My się zajmujemy rozwojem konkretnych umiejętności, wiedzy, zaangażowania ludzi w rozwój. Ty Wesley jakby łączy te światy. Jesteśmy jedyną firmą szkoleniową, która ma platformę grywalizacyjną. Macie bogate doświadczenie, dużą wiedzę, czyli tak zwane know-how. A powiedz mi, jeżeli słuchają nas małe firmy, tak? Czy coś byś im doradził? Czy można w jakiejś skali mikro wdrażać grywalizację, którą wy robicie? Właśnie w małych firmach. Tak, to pytanie jest też dla mnie trudne. Ja wiedziałem, że ono padnie. Jednocześnie rzeczywiście aż dwie rzeczy mam do powiedzenia. Pierwsze, faktycznie jest tak, że my naszymi klientami, akurat jest B2B, działamy B2B, czyli w branży firm, które mogą dla małej grupy osób, nie wiem, Smyk, kojarzy nam pewnie znana firma, dla grupy 12 osób, swój high potentials rozwija. Więc my mamy małe projekty, ale jednak dla dużych klientów. Więc to jest ta pierwsza informacja, że my się znamy na grywalizacji takiej jednak hybrydowy projekt dla dużej firmy. To jest ta informacja, która mówi, no jak jesteś mały, to raczej kombinuj jakoś, myśl sobie inaczej. Jednak mam dobrą informację dla małych firm, bo świat marketingu, mi bliski, tak po prostu znam go od strony contentu, potem się zajmuję w firmie, jestem content managerem również. To Ty, jako pracownik marketingu nawet mniejszej firmy, ale jednak działającej w branży B2C, możesz mieć większy zasięg swojego jakiegoś pomysłu grywalizacyjnego niż cały Westhill łącznie, bo nasze projekty jednak mają grupę docelową paradoksalnie małą, tak? Bo firm, które mają więcej niż 10 tysięcy pracowników, czy tam 2000, nie ma dużo w Polsce, tam kilkaset, tak? Nasza grupa docelowa jest stosunkowo ograniczona, a Twoja, jeżeli na przykład masz małą firmę, to możesz dość szybko mieć tych graczy, wymyślić jakiś fajny sposób z prostym mechanizmem świata gier i zrobić grywalizację, która nagle zaangażuje 20 tysięcy osób. Tak? Więc patrząc na to pod względem liczb, to o ile my gramy z takie wyrafinowane bardzo gry z fabułą, z aplikacją, a jednak do małej grupy ludzi po prostu, uczę pracowników, to działając w świecie marketingu możesz mieć szybko doświadczenie z dużą ilością graczy, robiąc jakiś konkurs, który ma element grywalizacyjny i ciekawą fabułę, ale jednak kierując go do klientów B2C.